Według Ciebie wzrost u mężczyzn ma znaczenie? Według mnie wzrost ma znaczenie. Moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie. Uwielbiam wysokich mężczyzn. Jak dla mnie ma. Tak, ma. Według mnie ma. Tak, ma znaczenie. Dlaczego? Uważam, że mężczyzna niski nie może być przystojny. Może być ładny, może mieć urodę, ale prawdziwy, przystojny mężczyzna musi być wysoki. Ja na przykład nie chciałabym być wyższa od partnera. Chciałam, żeby był wyższy. Nie wiem, ja się czuję bardziej bezpiecznie. Jest idealny wzrost mężczyzny. 1,80 m. 1,80 m. 1,86 m. 1,85 m. Jestem dziewczyną o wzroście 1,74 m i lubię, jak facet ma około 1,90 m. 1,90 m. Nie przejmujcie się tym, to naprawdę nie wzrost czyni was atrakcyjnymi. W przestrzeni publicznej mówi się o różnych dyskryminowanych społecznościach, ale prawie w ogóle nie porusza się tematu dyskryminacji ze względu na wzrost. Jeśli pierwszy raz masz styczność z tą informacją, to może Ci się to wydawać nieprawdopodobne, jednak badania pokazują przerażający wpływ wzrostu na to, jak jesteśmy postrzegani i jakie to ma skutki. Odcinek jest podzielony na dwie części. Pierwsza prezentująca wyniki badań i druga przedstawiająca hipotezę, dlaczego wyniki są takie, a nie inne. Zacznijmy od życia romantycznego. Kobiety wolą umawiać się z wyższymi mężczyznami. Wysocy mężczyźni przyciągają bardziej pożądanych partnerów. Na podstawie preferencji dotyczących wzrostu kobiet i mężczyzn stwierdzono, że kobiety są najbardziej zadowolone, gdy ich partner był o 21 cm wyższy. Mężczyźni są najbardziej zadowoleni, gdy są o 8 cm wyżsi od swojego partnera. Według następnego badania stwierdzono, że średnio najniższy mężczyzna, z jakim kobieta spotykałaby się, ma około 175 cm wzrostu, a najniższa kobieta, z jaką mężczyzna chciałby się spotykać, ma około 155 cm wzrostu. W tym samym badaniu odkryli, że 23% mężczyzn i 4% kobiet zaakceptowałoby związek, w którym kobieta byłaby wyższa. W jeszcze następnym badaniu naukowcy odkryli, że kobiety zamężne z wyższymi mężczyznami są w lepszym zdrowiu, mają niższy wskaźnik BMI, lepsze wykształcenie i wyższe dochody w porównaniu z kobietami będącymi w związku z niższymi mężczyznami. Warto zaznaczyć, że bardzo wysocy mężczyźni mogą wybierać z bardzo dużej puli kobiet, bo te preferują wysokich mężczyzn, ale bardzo wysokie kobiety mają bardzo ograniczoną pulę, bo mężczyźni preferują niższe kobiety. Ludzie postrzegają niskie kobiety i mężczyzn jako mniej atrakcyjnych i odnoszących mniejsze sukcesy. W artykule zatytułowanym Stereotypy wzrostu kobiet i mężczyzn. Odpowiedzialność krótkości dla obu płci. Naukowcy zbadali stereotypy dotyczące wzrostu. Uczestnicy ocenili kobiety zarówno wysokie, jak i średnie jako odnoszące większe sukcesy niż kobiety niskie. Ale nie było różnicy w ocenach między kobietami o wysokim i średnim wzroście. Uczestnicy oceniali również mężczyzn opisanych jako niskich, przeciętnych i wysokich. Uczestnicy postrzegali niskich mężczyzn jako mniej atrakcyjnych społecznie, odnoszących mniejsze sukcesy, mniej atrakcyjnych fizycznie, gorzej przystosowanych i mniej męskich niż zarówno przeciętni, jak i wysocy mężczyźni. Mężczyźni przeciętni i wysocy nie różnili się pod względem tych cech. Jednak uczestnicy postrzegali wysokich mężczyzn jako bardziej atletycznych niż przeciętni i niscy mężczyźni. Wysocy ludzie zarabiają więcej pieniędzy. Ekonomiści nazywają to premią za wysokość. Pewne badanie wykazuje, że zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet zwiększenie wzrostu o 1 cal wiąże się z podwyższeniem tygodniowych zarobków o 1,4 do 2,9%. Kolejne badanie ukazuje, że każdy centymetr wzrostu wiąże się z zarabianiem prawie $800 więcej rocznie. Wysocy ludzie są lepiej wykształceni. Jest to prawdopodobnie jeden z powodów, dla których wyżsi ludzie średnio zarabiają więcej. W rezultacie wchodzą na lepiej płatne stanowiska. Niscy mężczyźni twierdzą, że są mniej zdrowi. Zespół naukowców zebrał dane od 165 606 osób w USA, w tym samodzielnie zgłaszane zdrowie. Skala zawierała 5 kategorii: zła, dostateczna, dobra, bardzo dobra i doskonała. Wyniki pokazały, że niżsi mężczyźni zgłaszali gorsze zdrowie niż wyżsi mężczyźni. Co więcej, odkryli również, że niżsi mężczyźni żenili się z kobietami, które zgłaszały gorsze zdrowie niż kobiety poślubione wyższym mężczyznom. Jak to ujęli badacze? Niscy mężczyźni byli gorzej wykształceni, mniej zdrowi, mieli wyższe BMI i niższy dochód w gospodarstwie domowym niż wyżsi mężczyźni. Kobiety o danym wzroście, które były w parze z niższymi partnerami, również były mniej zdrowe, mniej wykształcone i z wyższymi BMI niż kobiety tego samego wzrostu, które były połączone z wyższymi partnerami.
Raport z badań opublikowany w American Journal of Psychiatry wykazał silny odwrotny związek między wzrostem a samobójstwem u szwedzkich mężczyzn. Przeprowadzono rekordową analizę powiązań danych dotyczących rejestracji narodzin, poboru, umieralności rodziny i spisu powszechnego. Z 1 299 177 szwedzkich mężczyzn po 18 roku życia do maksymalnie 49 roku życia i stwierdzono, że zwiększenie wzrostu o 5 cm 2 cale było związane z 9% spadkiem ryzyka samobójstwa. Warto zaznaczyć, że fakt wpływu wzrostu nie skreśla cię w 100% w relacjach miłosnych czy biznesie. To tylko statystyka. Na pewno znajdzie się kobieta, która byłaby w stanie wybrać niższego mężczyznę. Tak samo na pewno znajdzie się nie jeden niski milioner, ale również warto pamiętać, że osoby niższe mają po prostu ciężej w życiu, a osoby postrzegane jako wysokie mogą mieć znacznie łatwiej i jest to potwierdzone badaniami. Teraz druga część materiału. Dlaczego wzrost ma taki duży wpływ na życie? Wzrost jest jedną z pierwszych informacji, którą uzyskujemy i na którą zwracamy najbardziej uwagę. Gdy dawno nie widziałeś się z rodziną, to pewnie usłyszysz, jak bardzo urosłeś. Pudło na podium jest tak zbudowane, że osoba na pierwszym miejscu stoi jak najwyżej. Kobiety zakładają buty na obcasie, aby wyróżnić się na tle innych kobiet. Jesteśmy podświadomie zaprogramowani na walkę o dominację i wyróżnianie się. A wzrost, czyli to, jak wysoko się znajdujemy, to znak wyróżniania się i symbol dominacji. Z ewolucyjnego punktu widzenia, bycie wysokim jest szczególnie dobrą sytuacją, gdyż umożliwia zdobycie przewagi w rywalizacji fizycznej z potencjalnym konkurentem i zapewnia lepszą ochronę partnerki i potomstwa. Kilka badań wykazało, że krótcy mężczyźni czują się mniej komfortowo w otoczeniu społecznym i są mniej zadowoleni ze swojego ciała, co może rzutować na wybory życiowe. A z kolei wysokie osoby mogą czuć dominację w środowisku, co może ich popychać do bardziej odważnych wyborów. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, wyżsi i niżsi, sądzili, że krótcy mężczyźni ze wzrostem między około 157 a 165 cm są mniej dojrzali, pozytywni, bezpieczni, męscy, zdolni, pewni siebie, towarzyscy itd. Ogólnie są oceniani negatywnie. Inne badania potwierdzają, że nawet sami krótcy mężczyźni oceniają siebie negatywnie. Nazywa się to samospełniającymi się proroctwami. Wiemy, że jeśli ludzie traktowani są źle, to wpływa to na sposób, w jaki zaczynają myśleć o samych sobie. Ludzie wysocy mogą zacząć o sobie myśleć, że są lepsi, ponieważ są stale w ten sposób traktowani i na odwrót. Ludzie niscy mogą zacząć myśleć o sobie jako o słabszych czy gorszych. Aż w końcu ludzie mogą zacząć zachowywać się zgodnie ze swym pojęciem o sobie, a ich poczucie własnej wartości, jeśli nie znajdą argumentów, że są wartościowi, może być bardzo niskie i mieć konsekwencje na całe życie. Nieważne jaki jesteś, na tym kanale jesteś mile widziany, więc oceń i skomentuj film oraz wpadnij na poprzednie materiały. Do usłyszenia w następnym odcinku.